Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o aktualnych trendach, o trendach kuchennych w 2022 roku. Powiem Wam, jakie są modne i będą modne kolory, kształty, wzory, sprzęt AGD. Powiem, jak dopasować nieraz pierdołami, drobiazgami, jak dopasować kuchnię, aby pokazać swoją taką oryginalność, wyjątkowość. Dajcie znać też w komentarzu, jaką Wy kuchnię planujecie, co chcielibyście zrobić, bo to też będzie bardzo ciekawy wyznacznik, no i pokazanie jakichś trendów. Ok, zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj łapkę w górę, zapraszam do mojego TikToka i na Instagram. Zaczynamy i zaczynamy od kolorów. Albo nie, wróć. Zacznę od zaproszenia. Zerknijcie proszę na zaprzyjaźniony kanał Green Canu, gdzie Asia ostatnio dała bardzo cenne wskazówki i informacje na temat aktualnych trendów w tym roku. Trendów wnętrzarskich oczywiście. Link macie u góry, zerknijcie tam. Oczywiście zaraz po tym, jak zobaczycie mój odcinek. A teraz kolory. Jak wiecie, albo i nie, firma Pantone kolorem roku 2022 ogłosiła kolor o ładnej nazwie Very Peri, czyli taki troszeczkę fiolet wchodzący. Czy się to przyjmie? Nie. Sądzę, że nie. Ok, inaczej. Na pewno zobaczymy go nieraz, lecz uważam, że niekoniecznie na meblach kuchennych. Jasne, mamy sporo mebli w kolorze niebieskim, lecz ten odcień nie, jakoś wątpię. No to jakie kolory będą częściej na meblach kuchennych? Prędzej skłaniałbym się do szałwi, do delikatnych kolorów zielonych, jasno-niebieskich, beży, kremów, ogólnie do pasteli. Zresztą bardzo fajnie to widać i można zobaczyć, co prezentują producenci frontów meblowych. Druga rzecz, widzę i słyszę, o co klienci pytają, co chcą. No oczywiście ten nasz Instagram nieśmiertelny również dużo podpowiada, a jeżeli podpowiada, no to klienci też tego typu rzeczy chcą. Wracając do producentów. Istotne jest to nie tylko, co pokazują, lecz również jak prezentują swoje fronty, a na targach wnętrzarskich często widzę w boksach kolory delikatne, pastelowe. Dobra, a co z kolorem białym? Oczywiście, że będzie. On jest nieśmiertelny. Do wielu aranżacji pasuje. I do mebli nowoczesnych, i do klasycznych. Można go łączyć przecież z wieloma kolorami, z drewnem. No, po prostu jest nieśmiertelny i ja pewnie zawsze to będę powtarzał, że ten kolor biały będzie zawsze w trendach. Raz większych, raz mniejszych, ale będzie w trendach. Zresztą ręka w górę, kto ma lub planuje białe meble w kuchni. Dajcie znać w komentarzu. Na końcu powiem, jak ożywić taką kuchnię, jak pokazać w niej pazur. Po prostu jak zrobić, aby taka kuchnia była niebanalna. A w jakim kierunku idziemy, jeżeli chodzi o wygląd samych frontów? Nie mówię tu o kolorze, a raczej o wzorze i kształcie. Mam wrażenie, że coraz chętniej pokazujemy fronty zdobione, z frezami lub wręcz różnymi wzorami. To nie jest tak, absolutnie, że gładkie fronty odejdą do lamusa. Fronty lakierowane, drewnopodobne, gładkie ogólnie nadal są chętnie używane. Lecz kiedyś to było prawie 90%. Tak było w kuchniach. Tak teraz jest to mniej więcej pół na pół. I dobrze. Takie meble potrafią nadać stylu i klimatu w pomieszczeniach. Nieważne, czy to chcemy meble nowoczesne, wtedy my możemy połączyć tego typu fronty zdobione na przykład z lakierowanymi, czy chcemy kuchnię klasyczną, wtedy frezy na pewno się przydadzą na takich meblach. A czy obłe kształty będą popularne? Tak, lecz niekoniecznie na meblach kuchennych. Ogólnie jak mówiłem o trendach na nadchodzący rok, a aktualnie na panujący, obłe kształty są popularne. Tu zdania nie zmieniam. Lecz mimo wszystko nie przewiduję jakiegoś dużego wysypu mebli kuchennych w takich kształtach. Z jednym wyjątkiem. Na wyspach. Tak jak w tym przypadku. Tak,
Tu widzę pole do popisu. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której w zeszłym roku nie mówiłem, bo chodzi o oświetlenie. No w końcu to ma nam tworzyć całą jedną wielką całość. Całą jedną wielką całość. No, całą całość, rozumiecie? Także ma to być spójne. Na szczęście, według mnie, na szczęście powracamy w kuchni do lamp wiszących. Od razu dygresja dla chcących zamontować takie zwisy. Zwróćcie uwagę, czy szafki górne się Wam otworzą. I tak jak przed laty w 90% polskich domach w kuchni były halogeny czy jakieś inne punktowe oświetlenia, tak teraz często dajemy piękne żyrandole. Lampy wiszące nad wyspą, na środku sufitu, które same w sobie mogą być arcydziełem. I fajnie, bo jedna taka rzecz może ozdobić nam całe pomieszczenie. Wygląd jest bardzo istotny, ważny. Zresztą to jest taka pierwsza rzecz, jeżeli projektujemy, planujemy, to jak ta kuchnia ma wyglądać. Lecz na co stawiamy coraz bardziej. Naprawdę coraz więcej o tym myślimy, porównując do poprzednich lat. I to jest trend nie tylko na ten rok, ale i na nadchodzące lata. I bardzo dobrze. To na funkcjonalność, na użytkowanie tej kuchni. To nie jest tak, że wcześniej o tym nie myśleliśmy, lecz wcześniej, no może z wyjątkiem ostatnich lat, najważniejsze dla nas było to, aby kuchnia ładnie się prezentowała. Miała kilka szuflad, no i w sumie to, żeby się nie brudziła. Nadal jest to dla nas ważne, lecz duży nacisk stawiamy na użyteczność tej kuchni. W sukurs idą nam producenci, którzy podrzucają nam coraz to nowe rozwiązania. Zapraszam do odcinka o organizacji kuchni, link u góry i zobaczcie tutaj, na co warto postawić. Wiem, że już to pokazywałem w innym filmie, lecz zobaczcie te pomysły na zlewy. Dopasujemy je i do małych, i do dużych kuchni. Są praktyczne, fajnie wyglądają. Mogą być z deską do krojenia, z sitkiem, durszlakiem, no duże, małe. Naprawdę uważam, że to jest fajny pomysł. Trzeba też zauważyć, że nadal cieszą się popularnością zlewy ceramiczne. Nie jest to dziwne, bo my lubimy, jak jest coś innego, niebanalnego, a przy okazji ładnie wyglądającego. Zresztą zobaczycie za chwilę rzeczy, dzięki którym spersonalizujemy sobie taką kuchnię. Jak wspomniałem, duży nacisk stawiamy na wyposażenie i dobrze, kuchnia powinna być praktyczna. Dlatego dużo dajemy organizatorów do szuflad, podświetlamy szafki, montujemy wspomagacze typu servo drive do otwierania szafek. Dzięki temu ta kuchnia po prostu jest praktyczna. Zanim powiem, jak wyróżnić taką kuchnię, jak podkreślić swoją osobowość, nawet jeżeli macie zwykłe, w cudzysłowie zwykłe, jednokolorowe meble, to jeszcze tak szybko o blatach i armaturze. Szybko, ponieważ od zeszłego roku niewiele się zmieniło. W blatach, jeżeli chodzi o materiał, to coraz częściej wybieramy blat typu HPL. Wzory różne. I monokolory, i marmuropodobne, i nieśmiertelne drewnopodobne. Co ważne, jak wspomniałem, lubimy praktyczne kuchnie. Dlatego często zlewozmywaki robimy podwieszane. Lecz aby taki zlew zastosować, to musi być do niego odpowiedni blat. Stąd może moda na blaty HPL, lecz również popularne są spieki kwarcowe czy blaty kompozytowe i z granitu. Fajne, chociaż nie tanie, ale fajne. Niemniej warto na pewno wydać na to pieniądze. Jeżeli chodzi o armaturę, to dwie zmiany rzuciły mi się w oczy. Nadal mamy różne kolory. Czarne, złote, pastelowe, jasne, oczywiście srebrne, lecz coraz więcej jest koloru różowo-złotego, taki róż ze złotem pomieszany, a wykończenie satynowe, czyli ani nie maksymalny połysk, no i na pewno nie mat. W sumie ładnie i ciekawie to wygląda. Jak powiedziałem, no wygląd kuchni jest absolutnie zawsze ważny. No chcemy, żeby po prostu ta kuchnia ładnie wyglądała, była ciekawa. Tylko dla każdego może to oznaczać coś innego. Jeden będzie lubił właśnie zwykłą białą kuchnię,
Drugi absolutnie z tym się nie będzie zgadzał, powie, że musi mieć coś całkowicie innego. No ale jak zrobić, jak pokazać tą swoją oryginalność? Pokazać to, że ta kuchnia jest nietuzinkowa, niebanalna, jakaś po prostu inna. Poprzez dodatki. Dodatki i kolory. Jak powiedziałem na początku, nawet biała lakierowana kuchnia nie musi być banalna. Bardzo mi się podoba, że możemy jej pokazać oryginalność dzięki kolorom, kształtom, dzięki sprzętowi AGD. O zlewach już mówiłem, lecz zobaczcie na te okapy. Delikatne, pastelowe kolory. Na pewno do białych kuchni pasują idealnie. No, ciekawe wzory i faktury. Nieważne, czy to będzie kuchnia nowoczesna, czy będzie kuchnia stylizowana. Coś na 100% znajdziemy dla siebie i nawet takim jednym sprzętem potrafimy zrobić wow. A co powiecie na tego typu lodówki? To prawie jest jak arcydzieło. Oczywiście nie każdemu muszą się podobać. Niemniej, jedno jest pewne, że nie przejdziemy obok nich obojętnie. Dajcie znać w komentarzu, jak się Wam podobają, lecz zapewniam, nawet gdy macie jednokolorowe meble kuchenne, to dzięki takiemu sprzętowi AGD możemy wyróżnić i urozmaicić całe pomieszczenie. A co, gdy na przykład chcemy, aby nasza kuchnia była elegancka? Zobaczcie, taka mała pierdoła, a cieszy. Uchwyty, pochwyty, gałki. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza kuchnia nabierze odpowiedniego charakteru. Czy to eleganckiego, czy rustykalnego, czy nowoczesnego. Czy to nie jest fajne? Nadal bardzo chętnie stawiamy też na witryny. Witryny podświetlane. No, nie robimy tak, że po prostu zabudowujemy kuchnię od dołu do góry w całości, a przynajmniej nie wszystkie ściany. O, może w ten sposób. Te witryny powróciły do nas kilka lat temu i myślę, że jeszcze chwilkę będą, bo ta kuchnia dzięki temu wygląda lekko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przyda, że coś dopasujecie do siebie. Tylko pamiętajcie, tak jak zawsze powtarzam, trendy trendami. Wy macie się w tym dobrze czuć, to ma Wam się podobać i nawet jeżeli macie ten nieśmiertelny biały kolor, to zawsze możecie dopasować, ozdobić dodatkami taką kuchnię. Możecie wyróżnić ją i zrobić, żeby ona była niebanalna. Nie jest to skomplikowane, nie jest to nawet drogie. Uchwyty, no jasne, one potrafią kosztować 20-30 zł. No ale słuchajcie, sami powiedzcie, nie wygląda to fajnie, nie można takiej kuchni zrobić, podkręcić ją dzięki takim uchwytom? No można, pewnie, że można. Dajcie znać, jaką Wy kuchnię zrobiliście lub planujecie. Naciśnijcie przycisk subskrypcja, dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!